Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfielda. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Jeszcze sobie tutaj, poprawimy mikrofon trochę. Dobra, i kontynuujemy naszego questa frakcyjnego z Zjednoczonych Kolonii. Praca dla żołnierza. Zamknijmy sobie mapkę. Dobra, jesteśmy teraz w tym pomieszczeniu. Tu już chyba sprawdziłem. Tak, skrzynię magazynową. Jak my jesteśmy z udźwigiem, okej. Tak, my tu chyba weszliśmy dopiero, jeśli się nie mylę. Tak, dobra, bo chwilę sobie przerwę zrobiłem i zapomniałem co i jak. Dobra, tam weszliśmy. Zacząłem sobie zwiedzać to piętro. Mam włączoną latarkę? Mam. Okej. A zejdźmy sobie niżej, posprawdzajmy, czy tutaj coś jest w ogóle ciekawego jeszcze. Tutaj coś było jeszcze po tej stronie? Nie, dobra. Zobaczmy, czy w tym budynku jeszcze mamy coś ciekawego do znalezienia. Jest tu jakiś safe z tego, co już widzę. To, co tu zebrałem. W tym safe'ie coś ciekawego będzie. Zapiszmy i otwórzmy. Dobra. Okej. Mamy taki podwójny, którym damy radę otworzyć. Te dwa nie mamy takiego podwójnego. Nie chciałbym... Dobra, pomyślmy. Możemy zrobić tak. Szukam dobrego rozwiązania, żeby to otworzyć. Ale go niestety nie widzę tutaj. Szczerze, że będziemy musieli wczytać. Ale no dobra, zróbmy tak. I tak. I tak. No i teraz musimy dwa razy pojedynczym to machnąć, bo innej opcji nie ma. No i właśnie. I brakuje nam do otwarcia tego. Nie wiem, czy był jakikolwiek w ogóle sposób, żeby to otworzyć. Na pewno był, no bo by nie zrobili takiego z dupy. Ale no nie widziałem kompletnie, jak to otworzyć, żeby to dobrze ułożyć. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Dobra, ten jest najbardziej rozsądny do zrobienia. A czy tym i tym jakimś podwójnym damy radę? Nie. Dobra, no to jest najbardziej rozsądne rozwiązanie. Dobrze. Potrójny na dole. Pojedynczy góra. No jest tylko taka opcja. To i mamy otwarte. Dobra. Amunicja. Jakiś pistolecik ciekawy, dobra. Dwa ciekawe pistoleciki, okej. Sprawdźmy sobie je od razu, bo możliwe, że tutaj coś ciekawego nam poleciało. Nawet fajnie to wyglądało. To jest ten. To jest 10,92. No kurde, nieźle to. Tu jest 189 szybkostrzelności, tu jest 16. No ale dobra, załóżmy, że ten pod trójeczkę. Ten dajmy na upuść. I to jest kolejny pistolecik 11,43. 58, ale ten ma szybszą szybkostrzelność lepszą, dobra. Okej. Oczywiście co upuściłem, to sobie podniosę z powrotem. A chciałem, żeby mi to wypadło po prostu z
ulubionych. Stacja badawcza. Tu jest wyjście chyba na zewnątrz. Tak. Sprawdźmy parter jeszcze. Okej, sushi to nie za bardzo potrzebujemy. Myślałem, że to taki wielki cyfrych. Okej, co tam, Sara? Tu nic nie ma. Dałoby się tam jeszcze jest druga strona. Dałoby się zmodyfikować tą broń. Oj, chyba nie potrzebowałem tego. Zdjąć ten celownik, bo on mi troszeczkę tu przeszkadza, szczerze mówiąc. Tu chyba nic więcej nie ma. Czy ja tam mogę to zrobić? Stacja badawcza, to chyba nie do tego, nie? No. To nie do tego. Dobra, a co jest w tym drugim hangarze? Górka motocyklisty. Okej. Uran i kobolt, dobrze. Może się przydać. W sumie dawno nie byłem też na Marsie, żeby tam zobaczyć tą placówkę, którą tam zbudowałem, ale tam chyba nic się nie dzieje w tej placówce, bo ja tam wziąłem i nikogo nie ustawiłem, że to nie zatrudniłem tam nikogo, nie? Żeby tę placówkę budował i tak dalej. Można górą przejść, tylko ja bym chciał wejść jeszcze na tą górę. Były schody. Co tu mamy? Nie za bardzo potrzebne. Dobra, tą część sprawdziliśmy, idziemy dalej w takim razie. W ogóle nikogo nie ma do strzelania. Seeing a meat packing facility from the inside is starting to make me feel like I should switch to becoming a vegetarian. Wrednie gadasz, kobieto. Pod kimś schody zawaliły. Ja z amunicją. No dobra, otwórzmy. Ile ja mam tych cyfrychów w ogóle? Jeszcze 11. No to na spokojnie, możemy pootwierać troszeczkę. Dobra, tu jesteśmy w stanie zrobić tak. Czy ja mam podwójny, który mogę otworzyć? To mam. Dobra. Ten potrójny nie. Ten podwójny. Tu. Idealnie dopasowane. I pojedynczy ciach. No, czy to było opłacalne, nie mam pojęcia. Dobrze, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tutaj to w ogóle nic nie ma. A tu co mamy? Co tu w ogóle mamy w tym budynku? Kefir w skrzynce, no nieźle, to już raczej skisł. Ja się trochę czuję, jakbym w Fallouta grał jakiegoś.
Czasem trochę za dużo jest do eksploracji. Znaczy, czy jest? No nie musimy teoretycznie. Czasem nie musimy teoretycznie chodzić i tego wszystkiego zwiedzać, nie? Nie ma nigdzie powiedziane, że trzeba. Okej. Resetuj. Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello. I wish I'd found this earlier. Those sensors around the facility? Might as well take Part what of we a can. livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the Terrormorf is. But it's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. Okej. Dobra. Tracker's reading green. And what's that sound? The security lockdown is active. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. Kurwa, co to jest? Look, I wouldn't engage directly if you can avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the Terrormorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, Vanguard. Okej. Ja się w ogóle muszę tego typa bać tu. Już to klikałem wcześniej. Kurwa, goni mnie jebany pająk. To nie miałoby... A, na górze jest, dobra. Niech się Sara z nim tam bawi. A ja zostać na zewnątrz gdzieś. Seeing a meat packing facility from the inside Sara go zabiła? is starting to make me feel like I should switch to becoming a vegetarian. Power levels insufficient. Proceed to next power breaker. Weapon group activated. Stand clear. Chyba go Sara ubiła. Tak myślałem, że można go ubić w sumie od razu. Że niepotrzebnie się bujamy z tymi bezpiecznikami, tylko od razu go można ubić.
tracker's gone quiet. I suspect it's either hiding or... Wait. You did it, didn't you? Heavens above, you just flatlined a Terrormorph! Oh yeah, taken care of. No big deal. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? A lot of life gets recorded in our cells. Like, for example, if this Terrormorph's cells have certain radiation or chemical exposures, it could point to it having been transported on a ship. Then, we could start getting some answers about this thing. So, did you manage to nab one? Not doing this one out of the goodness of your heart, huh? I'll give you what I can. You certainly deserve it. Forewarning, though, I'm not exactly New Atlantis royalty. All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. No i co, my mamy iść za tobą, typiaro, tak o? Gdzie ty będziesz szła? A mogę iść przed tobą? A Boże, jak te NPC-ty wolno chodzą, zwłaszcza jak są postrzelone. Jak tam czekacie na film Konopa? Czy już był na YouTube wrzucony? 4 czerwca, Boże czerwca, 4 października dzisiaj. Let's see what you can do. Running basic diagnostics? Nothing. Maybe a flag scan? No. Spectrograph. Damn. This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this Terrormorph being here, of all places, it doesn't make sense. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. But Terrormorphs? They're different. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, Terrormorphs tend to just appear. No one knows how or why. Dangerous, but at least predictable. Talseti, though, it's too young to have a native population. It's only been colonized 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? That seems awfully implausible. Which means we're either looking at a truly strange murder or a faster type of Terrormorph growth, the results of which could be catastrophic. Terrormorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. Well, they're not exactly buying tickets and flying coach. The theory is that they're spread by some kind of egg or seed that's able to evade our detection. But how the hell an undetectable egg turns into a Terrormorph without anyone noticing is a question no one's ever found an answer to. And it's why what's happened here could be real bad news for the rest of human civilization. They have. They even took down an entire city once. A place called Londinian had to be quarantined due to a massive outbreak during the Colony War. It's the only known loss of that scale, but it's the reason why any change in our relationship with these creatures needs to be taken very seriously. You're right. We just need more information first.
Time was, I had access to one of the best repositories of Terrormorph research in the galaxy. Seems a natural place to start looking, if I can figure how to access it. But we also need to get this sample properly analyzed, get confirmation on just how concerned we should be. Luckily, I think I know just the person to help with the sample. What would you say to delivering this to him for me? I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that Terrormorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. Clear it with your commander first if you have to. You can even show them this. My gene tag. Tell them Hadrian Sinan is worried there could be more attacks on the horizon. They should recognize the name. I was. Long time ago. Family tradition. But I know some of the folks from my old unit moved into the Vanguard. A couple even owe me favors. If I'm lucky, your commander is one of them. Oh, you don't understand what a weight off my shoulders that is. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. He'll know what that means. I'm not sure exactly where to find him, but last I heard he was contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. Bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. And here. It's not exactly a bounty, but you certainly deserve them. Should cover the cost to fuel to Mars, at least. Now please, go check in with your commander. We need to know what we're dealing with. No dobra, wróć do Komandor Tauli. Dzielnica w Natu. Okej. I trzeba będzie skoczyć na piętro. Did you know I used to have an office near the top of Mast? How far the mighty have fallen, eh? No. Chyba tu. Look who's back. All set with that probationary mission? We can do... A terror? What? How did you walk away with the Terrormorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? A gene tag? Let me see that. Sinan. I know that name. Let me check the database. Huh. A lot of this data's been classified. Here we go. Service record. Wow. That's a lot of commendations. Seems like she served with distinction as... co-head of a UC Xenoweapons division. Faced tribunal at the end of the Colony War. And was dismissed from duty. Guess that's why I'd heard the name before. If she's former Xeno warfare, though, well, we can at least be sure she knows her aliens. Notation says that Sinan already faced punishment for her actions during the war. Dismissal from the UC military. And her sending you to me first makes me think she's actually trying to do this above board. Considering her history, reaching out to the UC probably wasn't the easiest decision. Which means that must be a pretty important sample. In the run-up to the Colony War, the UC started a program with a singular goal. Find the deadliest, most terrifying aliens in the galaxy, and have them fight on the side of the UC. Never saw any of the deployments myself, but the program was clearly enough of a success that when the war came to an end 20 years ago, both sides agreed to have the practice banned, at which point, I presume, this tribunal decided to cut Sinan loose. I'm sure she doesn't list it at the top of her resume. But considering her service record and her area of expertise, I'm not seeing a reason to think this request is anything other than genuine.
Did your survivor, Hadrian, did she mention why she thinks this sample's so special? She thinks there could be more of these? Well, this is one of the more surprising debriefs I've ever been a part of. But if Hadrian Sinon thinks this sample needs to get to Mars, then we're gonna make sure it gets to Mars. I'll take care of the clearances and ensure you get your credits. Consider these your first official orders. And here, so everyone knows you're working with the Vanguard. Welcome to the Navy, Captain. Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be cleared for access to them next time you're down at the spaceport. Talk to ship services. Now, if there wasn't anything else, I suggest you move out. Okej. Okej. Popytajmy w urzędzie handlowym. No dobra, czyli na dół trzeba iść. Będzie szybciej oczywiście pójść na dół niż polecieć, bo... Kurde. No nie łap się. Wasn't expecting to cliff dive today. No czekaj, ja chyba lecę w ogóle do... gdzieś dalej. Dobrze mi się wydaje? Ta, dobra. Chwila, bo ja na Sol mamy lecieć. Na Marsa. Dobra. Moment, to ja wolę tutaj jeszcze skoczyć do loży. I odłożyć trochę rzeczy, bo tam jakieś zebrałem podczas tej eksploracji tego budynku. Zebrałem jakieś rzeczy do budowy. Can't think of a better place to recharge and ready ourselves for our next mission. Więc odrzucę to sobie do naszego sejfu tutaj. Zasoby i ciach. O. Od razu troszeczkę lżejszy człowiek jest. A no i w sumie nie muszę już biec, tylko mogę się tepnąć do Cydonii. Muszę w końcu ogarnąć, w jaki sposób mogę dostać się do tego menu z moimi ludźmi. Nie wiem, czy to ze statku, czy skądś. Przecież tu mam placówkę, a placówka jest dalej jakby nie zamieszkała przez ludzi, którzy mogą tam pracować. Ale teraz jesteśmy w sumie tutaj na Marsie. I jak pójdę sobie teraz do tego pokoju, znaczy do pokoju tu w prawo zaraz, to możliwe, że tutaj są jeszcze osoby, które są potrzebne, które szukają roboty. Jakbyśmy z nimi pogadali. O, tu. Z tymi ziomeczkami, o. O, właśnie, widzisz? Tu jest pilotaż, ok. Dobra, tu jest... People always ask me what I think about mining. Hello, traveler. Will you join me for a while? Placówek, pilotaż, full... O, no i widzicie, tu jest inżynieria placówek, więc możliwe, że się da go zatrudnić. Ja bym chciał wiedzieć, jak się do tych... Meeting a kindly stranger is always a blessing. What brings you to Cydonia? Jak się dostać do tego menu? Oh, you're a captain. I'm a traveler myself. I've spent years in the space lanes conducting research for a book I intend to write. I envy you the company of others on your voyages through the Starfield. I hope the blackest sea has been kind to you and your crew. Would you? I've never worked on a crew before, but the idea does appeal to me. The older I get, the lonelier the void seems. Are you willing to pay? I dislike taking money from friends, but I'll need some credits to stow my ship at Cydonia's spaceport. I'll work to make it up to you, naturally. Let me think about it. Mhm. I hear you. Might be time for a change. Don't think I'm desperate Łatwo. or anything, but you do have a point. All right, I'll do it. I can pay the rest of the fees out of pocket. Then we have an accord. Thank Dobra, you for ona the jest offer. tutaj od inżynierii placówek.
Dobra, i teraz tak. Brak przydziału, brak przydziału, brak przydziału. Skills, kradzież. Inżynieria placówek. Inżynieria placówek. Zarządzanie placówką. Dobra, i teraz przydziel. Ciach. Nie, ja nie chcę na statku jej mieć. Placówki, ej. No i czemu tu nie ma placówki mojej? I need to speak to some. To jest moja placówka przecież na Marsie i czemu ja nie mogę do tej placówki przydzielić tych ludzi? Dobra, spróbuję to ogarnąć sobie między odcinkami. A na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, wbiję do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć!